Witaj w 7. odcinku Iron Pole Dance. Dzisiaj poruszymy sobie nareszcie sprawę inwertów, czyli figur odwróconych. Jeżeli chodzi o figury odwrócone, czyli te, gdzie wisisz głową w dół, mam dosyć mieszane uczucia względem nauki w domu, bez asekuracji i bez oka instruktora. Więc jeżeli to możliwe, gorąco nakłaniam Cię, byś jednak uczyła się na początku figur odwróconych właśnie pod okiem doświadczonego instruktora. Zawsze też proszę zwróć uwagę na to, by nie być zimnym na ciele, czyli by mieć naprawdę dobrą rozgrzewkę, rozgrzać stawy barkowe, brzuch, pośladki, nogi. Ma to związek z tym, że bardzo często nie wpadamy w kontuzję wchodząc do figury, tylko z niej schodząc, gdzie ciało po prostu po wysiłku zaczyna odpuszczać i dochodzi do naderwań. Taki popularny ból pod łopatką, tak? Jest to mikrouraz, który nieleczony przekształca się w większy uraz i który może nawet na 2 miesiące wyeliminować Cię z zajęć. Także uważaj na siebie. Kolejna rzecz dotycząca właśnie takiego rurkowego BHP i figur odwróconych to materac. Upewnij się, że przez pierwszy miesiąc treningu figur odwróconych masz pod sobą materac. I to nie taki malutki, ładny, słodki materacyk, tylko dosyć szeroki materac. Ok? Pokażę Ci oczywiście dzisiaj, jak moim zdaniem powinnaś trenować przez pierwszy miesiąc lub 2, jeżeli jesteś osobą naprawdę niezwiązaną ze sportem, tylko taką właśnie początkującą od zera. Natomiast jeżeli stwierdzisz, że Twój stan zdrowia, Twoje mięśnie i Twoje więzadła pozwalają na to, żeby schodzić od razu na nogi zamiast na plecy, to oczywiście możesz to trenować. To nie jest jakieś jedno z 10 przekazań. To, co jeszcze chciałam szybko powiedzieć na temat figur odwróconych, to, że bardzo często dziewczyny zniechęcają się faktem, że nie są w stanie ich się szybko nauczyć. Szybko to mówię o pierwszej lub o 2 pierwszych godzinach. Drogie dziewczyny, figury odwrócone dla niektórych będą łatwiejsze, dla niektórych trudniejsze. Ma to związek z długością kończyn, długością korpusu, stosunkiem tych długości, ze sportami, które wcześniej uprawiałaś, ponieważ zauważ, że mało jest sportów, które przygotują Twój system nerwowy do tego, byś wisiała głową w dół. Akrobatyka? Tak. Wszelkiego rodzaju yoga? Tak. Poza tym myślę, że naprawdę jest ciężki wybór. Jeżeli więc masz strach przed wejściem, jesteś osobą dorosłą i masz po prostu wewnętrzny strach przed odwróceniem się do góry nogami, proponuję, byś poćwiczyła, jeżeli nie masz dostępu oczywiście do jogi, na przykład na basenie, tak? Czyli zatkaj sobie nos, zamknij oczy i po prostu niech druga osoba Ci pomoże, jeżeli nie umiesz pływać, znaleźć się właśnie w pozycji na kuleczkę, tak? Głową w dół. Na pewno sobie nic nie uszkodzisz. No i może zaczniesz po prostu przyzwyczajać się do tego wrażenia, że świat stanął do góry nogami. Myślę, że to wszystko. Także po pierwsze, podsumowując, instruktor, tak? Ćwicz pod okiem instruktora. Jeżeli nie instruktora, to osoby asekurującej, która oczywiście nie będzie Cię asekurować w ten sposób, tak? Tylko będzie miała niejakie pojęcie o tym, gdzie złapać, że w razie Twojego upadku, żebyś nie zrobiła sobie krzywdy. Druga rzecz, materace. I trzecia rzecz, daj sobie czas. Okay? Jest masa ćwiczeń wzmacniających na mięśnie brzucha, które pomogą Ci potem zarzucać pupę do góry, ale przede wszystkim też chcemy nauczyć nasz system nerwowy tego właśnie, że pupa może być wyżej od głowy. Okay. Zaczniemy oczywiście od pokazania Ci przykładów figur odwróconych, a następnie na pierwszej odsłonie zajmiemy się pozycją zwaną ankle hook.
Zacznijmy od podstaw figury zwanej ankle hook. Ankle hook jest pierwszą figurą, którą dobrze sobie wymasterować, jeżeli chodzi o następne, ponieważ w tym przypadku zobaczysz, że tak naprawdę siła rąk ustępuje pod względem siły nóg i Twojego trzymania. Co mam na myśli, mówiąc siła nóg Twojego trzymania? Przypomnij sobie lekcję, na której uczyłyśmy się wchodzić na rurkę, tak? Czyli jedną nogę dawałyśmy pod, robiłyśmy flexa, drugą nogę dałyśmy przed rurą, ok? Jeżeli tą lekcję pamiętasz lub musisz sobie odświeżyć, zrób to, ponieważ to ustawienie nóg, czyli jedna noga pod, druga noga przed, będzie nam trzymało naszego ankle hooka, ok? Nie trzymam się na rękach, trzymam się na nogach. Jeżeli chodzi o Twój strach przed zarzuceniem pupy w górę, to zanim powiem Ci na temat ułożenia poprawnego rąk i takiej małej pomocy treningowej, jak tą pupę autentycznie zarzucić, by się znalazła ponad Twoją głową, zróbmy sobie ćwiczenie polegające na pracy w parterze. Okay? Jeżeli masz matę lub materac i chcesz go użyć, to jest dobra chwila. Połóż się na plecach z rurą pod Twoją pachą. Na początku sugeruję, oczywiście dobrze jest ćwiczyć na dwie strony, ale na początku sugeruję, żeby Twoja ręka, która będzie dotykać rury pod pachą, była Twoją ręką nie tak silną, tak? Czyli żeby silniejsza ręka była w górze. Mocno pod pachę, ręce i teraz wykonaj sobie kilka powtórzeń wstawania, a właściwie mostowania biodra. Mostujemy w górę i w dół, w górę i w dół. Możesz to oczywiście wykonać na palcach z piętami jak najbliżej pupy. W górę, w dół, w górę, w dół. Ok? Aktywizuj swoje ręce, czyli teraz mocno przytul łokieć do żeber, drugą ręką mocno naciągnij rurę, tak jakbyś się chciała unieść. Okay? Wejdź bardzo wysoko na barki, czyli wymostuj biodra i nogę zewnętrzną załóż na rurę. Okay? Czyli to jest moja noga wewnętrzna, ona na razie zostanie na ziemi. Zwróć uwagę, że nie muszę być super rozciągnięta, mogę tą nogę prowadzić na zgiętym kolanie. Co to oznacza? Bardzo dobra wiadomość dla tych lekko nieelastycznych, ale również dla tych, którzy mają problemy, tak jak ja, z rotatorami bioder i słabym brzuchem. Na samym początku, kiedy uczysz się inwertów, dobrze jest kierować kolana do klatki, tak? A nie wyprostowane nogi na siebie. Więc jeżeli nawet jesteś wygimnastykowana, a masz inny cel treningowy niż powtórkę odwróconych figur, możesz trenować po prostu ułatwiając sobie życie i zginając nogi w kolanach. Ok, jedziemy dalej. Ułożę się troszeczkę inaczej, żebyś widziała. Ręce, mocno pod pachę, mostowanie, noga na rurę. Teraz, opierając tą nogę mocno o rurę, czyli ciągnąc ją w przeciwnym kierunku, w moim przypadku do ściany, chcę unieść biodra. Okay? Tak, żeby druga noga gdzie znalazła się? Tak, pod rurą. Podbiję się troszeczkę wyżej, gdyż teraz mam po prostu dźwignię, która mi pomaga, mogę się odpychać i ułożę nogi tak, jakbym zamierzała być, jakby sufit miał być moją podłogą, tak? Zobacz, jak wysoko mam biodra. Zejście, kolana na klatę,
mocno na siebie. Biodra wysoko w górę. Zauważ, że nie uciekła mi rura spod pachy. Noga zewnętrzna, czyli ta, co jest dalej od rury, kostką, stawem skokowym na rurkę. Teraz opieram mocno nogę, trzymam się mocno rękami i podnoszę drugą nogę. Gramolę się lekko do góry. Ok? I zakładam nogi, splatam je tak, mogę mieć obie kąty w tym wypadku, by moje nogi trzymały się same na rurce bez udziału moich rąk. Ok? Czyli mocno opieram się na barkach, pupa bardzo wysoko. Jeżeli chcesz, możesz sobie pomóc i tą pupę wepchnąć jeszcze głębiej, ponieważ to pomoże Twoim udom złapać lepszy kontakt z rurką. Zejście, w dół i odpuść nogi. Ok? Przechodzimy wyżej. Jeżeli więc masz już tą podstawę na ziemi, potrafisz sobie wyobrazić to, jakie to jest uczucie, kiedy biodra są dużo powyżej głowy, możemy zacząć ze stójki. I teraz wiem, że błędem najczęstszym osób początkujących jest branie tak zwanego rozbiegu, czyli zamiast z tej pozycji podnosić biodra do góry, robią to. Musisz uwierzyć mi na słowo, że może z pozoru wydawać Ci się to łatwiejsze na samym początku, żeby zrobić ten taki podbieg i wyskok, ale on nie jest dobry, jeżeli masz słaby mięsień nadszerszy grzbietu, tak? Czyli całe właściwie plecy, mięśnie pod łopatką, nawet tu, ok? Więc jeżeli nie jest to u Ciebie świetne, na przykład od ciężarów, to gorąco Ci odradzam. Lepiej jest zejść niżej ciałem, tak? Czyli zejść niżej ciałem, ale być biodrami poza rurą, niż przed. Ok, mając to na uwadze, przestrzegałam. Wiem, że pewnie i tak będziecie kusić, żeby Cię podbijać, ale pamiętaj, jeżeli poczujesz ból z tyłu pleców, po prostu przestań to robić, ok? Odpocznij. Dobra, bierzemy się za nasz inwert z pozycji stojącej. Ręce dokładnie są tak samo, czyli mocno pod pachę, ręka zgięta, łokieć kieruje się w stronę żeber. Druga ręka jest ciut powyżej. Tak, można ją dać trochę wyżej, jeżeli jesteś silna i potrafisz dużo bardziej wymostować biodra. Z doświadczenia jednak wiem, że często dziewczyny kładąc tutaj rękę, nagle blokują sobie ją między udami. Tak? Więc żeby uniknąć tego, że nagle Twoja ręka znajdzie się pomiędzy Twoimi nogami, które mają Cię utrzymać, po prostu daj ją niżej. Ok? Jeżeli potrzebujesz, zejdź trochę niżej. I teraz ta sama zasada. Noga zewnętrzna chce stawem skokowym dosięgnąć punktu. Wyobraź sobie ten punkt na rurze, tak jak leżałaś na ziemi, ok? I tak jak przy stawaniu na rękach, zamachnij się jedną nogą. Czyli nie obie nogi razem, to jest bardzo ważne, tylko jedna noga, na tą stajesz, a ta robi kick w górę. Hop. Spróbuj kilka razy, raz na jedną, raz na drugą stronę. Nie bądź zniechęcona faktem, jeżeli na samym początku nie uda Ci się wcelować swoim stawem skokowym w ten punkt. Pamiętaj, masz się tylko zaczepić. Tak jak udowodniłam Ci na dole, jesteś w stanie za pomocą już jednej nogi na rurce wspiąć się w górę. To jednak, czego bardzo nie chcę, żebyś robiła, to na samym początku zejście na nogi. Dlatego poruszę ten temat już teraz. Czyli powiedzmy, udało Ci się zaczepić jedną nogę, tak? O rurkę, ześlizgnij się w dół. Ok? Nie bój się, że spadniesz. Podłoga nie jest aż tak daleko, ok? A Twoja pupa nie jest ze szklanki. Po prostu zacznij poluzować chwyt i slide down. Ok. Ostatnia rzecz, zanim sobie przejdziemy już do pełnego wiszenia, to Twoje ręce. Wiem, że ten odcinek jest bardzo, bardzo długi, ale pamiętaj,
figury odwrócone, szczególnie fundamenty tych figur, są niesamowicie ważne. Obiecuję, że druga i trzecia odsłona będą troszeczkę krótsze, gdzie pokażę Ci już po prostu same triki, bez omawiania tej całej problematyki. Twoje ręce zaczynają głęboko pod pachą, biodra przed rurą, tak? Zgięte. Ok. Co się dzieje z nimi w momencie, kiedy noga idzie w górę? Naturalnie będzie taki etap, kiedy one zaczną się lekko prostować. Okay? Czyli bardzo trudno jest osobom nieelastycznym, tak, nierozciągniętym, utrzymać w pełni zgięte ręce w ten sposób, podczas kiedy biodra są wyżej. Tak? To też przecież zależy od tego, jaki masz głęboki skłon i tak dalej, i tak dalej. Więc nie zanudzając. Te ręce lekko otworzą się w łokciach, ale mówiąc lekko, nie mam na myśli tego. Okay? Jest ten ruch wyrywający barki ze stawu barkowego, jest bardzo zły dla Ciebie. Pamiętaj o tym, że żadna figura w pole dance nie jest warta tego, byś uszkodziła swoje ciało, ponieważ to nie jest tak, że co mnie nie zabije, to mnie wzmocni, bo bardzo często jest tak, że co mnie nie zabije, to mnie poważnie uszkodzi i wyeliminuje z treningu. Także nie puszczaj tych rąk, trzymaj je łopatkami, nie tutaj, tylko lekko w tył i lekko w dół. Tak jakbyś miała bardzo wysoką szyję. Ok? Milion rzeczy na raz, wiem, ale to sama prosiłaś o figurę odwrócone. Czyli pilnujemy rąk, patrzymy na punkt. Nie na swoje krocze, nie na ziemię, nie na ścianę, nie na lustro. Patrzymy na punkt. Wybieramy nogę zewnętrzną, tak, i za pomocą jej zamachu, nie stąd, tylko podskoku, ładujemy ją tutaj. Hop. Dokładamy drugą nogę i na razie prostujemy sylwetkę. Ok. Mówiłam, nie schodź na nogi, a czasami kusi mnie to taki odruch, przepraszam. Powinnam się ześlizgiwać. Jeszcze raz, z innego kąta. Tak, głęboko pod pachę, ręce blisko siebie. Zarzucamy nogę do góry. Prostujemy obie na rurce. Ześlizgujemy się lekko w dół. Tak? Ok, jeszcze inny kąt, ostatni. Zaraz usłyszę, że a co jeżeli ślizgają mi się ręce? To jest temat na osobny odcinek, na temat ślizgania się rąk. Sugeruję, żebyś poszła umyć je wodą, mydłem ciepłą, znaczy ciepłą wodą, nie ciepłym mydłem. Ewentualnie użyła magnezji lub jeżeli te ręce są zbyt suche, odrobinkę żelu nawilżającego, przy czym musisz jeszcze troszeczkę odczekać, żeby one wyschły, tak? Więc ślizganie rąk tak naprawdę nie będzie tutaj dużą kwestią, ponieważ Ty tylko przez chwilę tak naprawdę chcesz się na nich trzymać. Potem trzymają Cię nogi. Okay? Pokażę Ci to w spinie, bo rura i tak bardzo chce być obrotowa, więc pokażę Ci to w spinie. Puszczę ręce, tak? Więc jeżeli będziesz Ty na to gotowa, sama uznasz kiedy, przytrzymasz się na nogach i postarasz się puścić ręce. Raz jedną, raz drugą, a potem obie. Do zobaczenia w następnej odsłonie.